Słuchajcie, właśnie wylądowaliśmy w porcie, bo spontanicznie stwierdziliśmy, że płyniemy na Nusa Penida. Więc tak to tutaj wygląda. Mamy o 11:30 wypłynięcie. I trzeba się targować o bilety, bo rzeczywiście można kupić taniej online, ale tak jakby w tym samym dniu Trzeba wcześniej rezerwować. wcześniej trzeba rezerwować. No Jak tak, to chciałam, 2 godziny czekania było. no właśnie, to jak chciałam teraz zarezerwować, to było na 13 i niewielki uzysk był. Najpierw nam jeden taksówkarz powiedział 500, potem drugi 400, potem pan nam też powiedział 400, powiedziałam, że za drogo, to powiedział, że dobra, 300 w dwie strony, 1000 od osoby. A w internecie było po 100 000. Po 100 000, no ale nie chcieliśmy nam cię już czekać. I no i spryciarze robią, że w jedną, w drugą będzie lepiej, szybciej, w ogóle taniej, jak kupisz łączony bilet. Nie wiem, czy to prawda, ale już mamy bilet powrotny na jutro. Także tego. No i tak to tutaj no, będziemy wyglądać, co? 45 minut mamy płynąć promem. Już jesteśmy. Tak wygląda prom, jest dużo ludzi. No, plecaki czek, tutaj czek, wszystko jest. No i płyniemy sobie na Nusa Penida. O, piękny piasek, żółciutki. Zdecydowanie spokojniej niż na Bali się wydaje. Czy taki chill. No dobra, to tak, z takich rzeczy, z których trzeba się liczyć. Thank you. Happy! To jest takich... for the beer. Yeah. Okej, tak bardzo tutaj zaczepiają już przy porcie, taksówka, wynajem, bla, 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 wszystko, no nie, of course. No, więc ja mówię, że co potrzebujemy piwa, a tutaj słuchajcie, jeszcze trzeba taką wejściówkę kupić za 25 000 od osoby. Opłata za przebywanie. Opłata za przebywanie, to jest rządowe, tutaj nie ma co się targować, no bo po prostu tak jest i koniec, ale już od samego początku tutaj macie wypożyczalnię, więc nie ma co się denerwować. My tak de facto będziemy szli właśnie się jakiegoś piwka napić. Ta podróż, muszę wam przyznać, że bardzo wymęczyła nas. Może się przespaliśmy, bo było bardzo duszno. Tam gdzie byliśmy, można było okno otworzyć, ale my akurat byliśmy z tej strony, gdzie bardziej tryskała woda. Więc też nie było jak. No ale tutaj jest zdecydowanie więcej śmieci niż na Bali. Już nawet tak widzę, patrząc tutaj. Słuchajcie, no to my mieszkamy tutaj. Nie jest, ma tutaj chyba 4 pokoje z tego co widzę, bo mamy tutaj, tam mamy 2 na górze i 1 jest nad nami. Pokój jest duży, przestronny. I w ogóle zobacz jakieś śmieszne lampy ze zwierzętami, których tu nie ma. Marcin, widziałeś to? Oj, tak świecą. A, ładnie. To co miało najwięcej opinii to lokalizacja, druga czystość. No, jest w miarę, powiedzmy. Ale łazienka jest zamknięta. A, nie. Jest ten. No dobra. Z tą czystością to bym nie przesadzała. Ty czyściej niż w tym poprzednim. No, ale czyściej niż w poprzednim. No. No. Tak, tak, tak. Więc tutaj, ale to najważniejsze, że jest dosłownie 5 sekund od portu. No ale to nie potrzebujemy basenu, słuchaj, jest obok Beach Club, gdzie kupujemy drinka i ten. Jakby ja też bym się nie skupiała specjalnie na basenach chyba tutaj na Bali, chociaż w następnym może będziemy chcieli mieć. Zobaczymy. Czajniczek jest, tak. Więc chyba dzisiaj teraflu wleci, bo jestem przeziębiona od kilku dni. No już przynajmniej mnie gardło nie boli, ale katar niestety jest. Tak, o. Ten to zawsze ma patenty. No. Dobrze mieć takiego faceta. No i tak. O, nawet telewizor mamy. Xiaomi, słuchajcie.
No. I słuchaj, jest większy niż ten poprzedni, albo po prostu... Większy niż nasz tablet. Jest większy niż nasz tablet i niż chyba w poprzednim hotelu, w którym mieliśmy ten, albo wisi po prostu bliżej. No, ale ta lampka to mi się bardzo podoba. Nie wiem czemu, jak myślę, to od razu mam na myśli moją kuzynkę, której podejrzewam, że bardzo by się spodobała. Pozdrawiam Justysię. No. To tyle. I zaraz idziemy coś zjeść, bo jestem głodna. Tam już, jeszcze nie wiem, czy widać to na kamerze, ale tam jest właśnie ten port. I tutaj się skręca w taką uliczkę i my się zatrzymaliśmy tutaj w Kanka House. A teraz będziemy szli do restauracji w tamtą stronę. Zobaczcie, tutaj też takie przydomowe świątynie się znajdują. No ale tutaj to taka wiocha, no. Widać. To wrócimy wzdłuż morza. Ale w sumie też fajnie tak wioską, no nie? Zobaczymy sobie, jak to wygląda tutaj. O, jeden z kogutów do walki. Ja tak naprawdę nie wiem, czy z kogutów do walki, ale jechaliśmy w ogóle z kierowcą, trochę się pytaliśmy o te walki kogutów. I powiedział, że tutaj jest to częste, jest to związane z religią. I to ma zapobiegać jakimś złym duchom, oczywiście, ale oczywiście oni też obstawiają, więc mówi, że no w ich walucie to w milionach, w miliardach. Fabrykę. Z jakąś fabrykę czegoś, nie wiem, kopalnię. Cegły robią czy coś, nie? Asfalt. No, fajnie. Mam zresztą ochotę na kolę zimną. Chyba kupię piwo i kolę. O. Ma, że tutaj są wyprawy i są o różnych godzinach. 8:30, 9:30. No i fajnie. No. I tak tutaj to wygląda. Tutaj jest taki lokalny street food w gazecie. A ja gdzieś tam znalazłam, że ten Summer Cafe jest całkiem niezła. Tak. Sunny Cafe. Ona tam chyba miała ocenę 4,5 i miała ponad 900 ocen, więc stwierdziłam, że możemy tutaj przyjść. Tak to wygląda. No. Marcin zamówił kurczaka z ryżem. Wygląda to tak. Nie jest to jakaś największa porcja, ale widziałam tam jeszcze tortille nie. Naczosy naładowane, więc może sobie zamówimy, jak to będzie mało. Wygląda na porcję, którą Marcin mógłby się najeść. Ale zobaczymy, jak smakuje. No jak smakowało? To co sobie tam sobie chapnąłeś? Dobre? To tak sobie słoneczniki, pieski przemykające sobie. A ja zamówiłam burrito. No i tak wygląda. Gorąca. Całkiem niezła. Są koguty do walki kogutów. Ten jest najbardziej agresywny i niecierpliwy. I duży jest. Stawiamy na niego wszystkie pieniądze, które nam zostały. Czyli 1000. Tankujemy skuter. No nie wiadomo, czy tam przy plaży czy jakaś stacja jest. I tu ma gościu dystrybutor wielki, a obok ciągnie z małego karnisterka. My już jechaliśmy no ponad 40 minut na Kelly King Beach. Okay. Jest stromo, można spaść. Uwaga, różne uwagi, czyli ja już mam zawał. A teraz zobaczymy, jak to wygląda.
Zgubiłam okulary. O kurna. Słuchajcie. Wow. Ale rzeczywiście tam, wiesz, tam nieliczni tylko schodzą. No my tam pójdziemy zaraz. To? Mhm. Ciekawe. Powodzenia. Bo ja tu usiądę sobie na piwku. Ja cię kręcę. No. Niesamowite. Nie. Jak ja tam widzę, jakie tam jest zejście, to ja nie wiem, czy tam tak będzie przyjemnie schodzić. Zrobiliśmy jeszcze spacer w drugą stronę od parkingu. Tutaj też są klify. Marcin robi zdjęcia. I oprócz tego tutaj też mamy świątynię. Ona tam jest na mapie. Jest spacerek, dosłownie Google pokazywało 8 minut, ale mi się wydaje, że nawet chyba szybciej nam poszło. Zaraz wam pokażę, jak to wygląda. Nie chcę wchodzić, bo nie wiem, czy możemy. To jest pan. Zobaczcie, jak to wygląda. Nie wiem, czy możemy. No. A, okej. No widzisz, mówiłam, że nie można. Ale pan nas wyprosił, ale powiedział przepraszam. To jest tu Pura Peluang. Płynęliśmy na Crystal Bay. Ja w okularach Marcina, bo moje zostały w taryfie i pytałam się pana, czy je znalazł, ale nie odpowiedział. I przyjechaliśmy tutaj na zachód słońca i zobaczcie to. Ale tu pięknie. Teraz jedę, zamoczę stopy. Zobaczymy, czy woda tu jest chociaż trochę ciepła. Kan je mijn tas meenemen dan? Muzyka na żywo. Trzy słowa do naszych widzów. Nie ma steka. Nie ma steka. Ale zamówiliśmy coś innego, zobaczymy, co nam dadzą. Czekamy. Wszyscy się uśmiechnij trochę do nich. Tak, to jest taka azjatycka bułka z kurczakiem. Baliska. Awokado. Mieliśmy tutaj sajgonki też, które tak wyglądają. Były bardzo dobre, ale są nadal gorące. Marcin ma, co to jest? Wołowina? Black pepper. No, więc tak to wygląda. Śmieszne, że oni te chipsy za każdym razem dają. Dobra? No i fajnie. My jesteśmy na śniadaniu. Już podeszliśmy pod tą szkołę nurkowania. Co? Co to będzie? Co to jest szkoła? Nie, to jest szkoła nurkowania. To jest spot snorklingu. W ogóle nie nurkowania, tylko spot snorklingu. I myśleliśmy, że będziemy na 10, ale trochę się wlekliśmy od rana i wrzucili nas na 10:30, ale dzięki temu sobie trafiliśmy do restauracji na śniadanie przed snorklingiem.
Kochanie, uśmiech piękny, numer 3. Dzień długo się nie nacieszył śniadaniem, pancake'ami, bo już mu zabrałam, żeby nagrać. Ale owoce to jednak tutaj petarda są, co? No, ja czekam na moje nadal. Tutaj moje, ja oczywiście musiałam mieć awokado, mam świra, jajka, bekon. No i tak to wygląda. I dżem dostałam jeszcze, ale to nie wiem, czy ty chcesz do naleśników, do tych pancake'ów. Czekamy, ale w ogóle to jakoś tak dziwnie wyszło, bo mieliśmy być na 9, na 10, na 10:30. Tak, jest jakieś opóźnienie. Tak, szybko nam zmieniła bransoletki i ten, idźcie stąd. Idź ta. No i zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Niesamowite te domy tutaj, no nie? Zobacz, na skarpie. Zajebiste. Potem. A to ma swoją chatkę. My już podpłynęliśmy na pierwszy spot. Zobaczcie, jak to jest pięknie. Zaraz będziemy się szykować, żeby wskakiwać do wody. Ja nie wiem, który to jest spot, tak de facto. Teraz. Akcja ratownicza. Jeden pan tam chyba wpadł na rafę i nie umiał się wydostać na skały, na kamienie. No i ja się nie dziwię, bo zobacz, tam strasznie jest mocno i przypłynął tam jakiś pan, żeby mu pomóc, bo ja się nie dziwię, że on nie dał rady. Już tam przy tym. I to jest, kamizelkę mu dał i będzie go, nie wiem, pomagał mu. Nie może się dopiąć w tej kamizelce. A to jest nasz pan z naszego statku. No powiem wam, że to też są takie niebezpieczne sytuacje. No nie mieliśmy szczęścia, nie zobaczyliśmy tutaj man. z niego, że z Francji. No. Hymn zaczęliśmy. Hymn francuski zaczęli śpiewać. Jakby były jeszcze manty, to byśmy skoczyli, pan jeszcze patrzył. Ale no niestety. Jaki mały chłopczyk, zobacz. No, fajny. Mamy taki lokalny
Organic w porcie. Sprzedają różne warzywa, owoce, inne badziewiaki, jajca. Pringlesy, szlugi, browary, ogórki. Jest mu Jest jak ładny, kolorowy. kolorowy, jak tutaj tak. O, wyspa w ładnym kolorze. Zielonym. No, to tylko tak powoli. Domowy. Tak bardzo powoli, bardzo powoli. Bo oni też nam równowagę tracą, no nie mogę tak. No jak już tu wyjedziemy, to już muszę ją schować, bo nie mam wiesz co tego. Dobra. Dobra, to stój. Kto jeździ na skuterze, ten pije drineczki. Takie zdrowe, Zdrowe. z dragon fruta. Dobry? Pyszne. O, a tutaj proszę bardzo. Sponsor płaci za wyjazd. Sponsor Pan wyjazdu. Codziennie musi wypić jedną kolę z widokiem na Ocean. Coca-Cola. Ale chciałam coś innego, tylko nie było w menu akurat, zabrakło. Chciałam Sprite'a. Nie, chciałam herbatę, tą taką dobrą, no ale nie było, która obniża ciśnienie krwi. Rozela? Iced tea from Coca-Cola. Iced from Coca-Cola, nie. A ten No i- co on tu robi? Łapie coś? Zobacz. Zabija, z kamieniem stoi. Aha. Gdzie mamy taki widok tutaj na obiad. Mamy czas, bo o 16:30 dopiero mamy prom. Więc jeszcze sobie pojechaliśmy tam, nie nagrywałam, ale robiliśmy zdjęcia w takim jednym ładnym miejscu, na które łódki stały. No, to tak wygląda sobie. Cisza, spokój i koguty. My już z powrotem na Bali odeszliśmy trochę od portu i zobaczcie, tutaj znaleźliśmy ulicę Elvisa Presleya, a idziemy wzdłuż drogi, żeby znaleźć jakieś pary i tam zamówić gojka. I zobaczcie, o co chodzi? One tak, nie wiem czy tego to widać na filmie, one tak mrygają, jest tutaj też kamera. No a ogólnie idziemy właśnie dalej od tego, bo tam tylko można taksówki brać, a Gojek, Gojek, tak, Gojek i Grab tam nie działają, więc znaczy pewnie pogoniliby ich i porozbijali auto, bo tutaj też, tak jak w Polsce kiedyś było. No ale weź się tam znajdź. No nie, no tam to oni, bo tam jest strefa też bez tego Gojeka i tego, to tam wcześniej, to oni by ich, wiesz, porozbijali auta, tak jak tamten mówił, że tak się dzieje. No, ale idziemy tutaj kawałek, zaraz sobie zamówimy. Jeszcze nie mamy hotelu, ale tutaj są korki, no i to tak. My już dojechaliśmy do Kuta. Już byliśmy w hotelu, nie nagrałam wam w sumie nic z tego hotelu. Może później wam nagram, jak wygląda basen, pokoje to takie tam zwykłe. I właśnie poszliśmy się przejść na plażę i widzicie to? Czekaj. Ten posąg. No ja nie dziwię się, że oni są tacy prawi tutaj. Dobra, i zobaczcie, tutaj jest plaża, ale ta plaża nie jest za szeroka. Nie wiem, czy teraz jest przypływ. Tutaj przy plaży jest też taka mała świątynia. Sobie idziemy deptakiem. Są jakieś różne takie małe restauracyjki, ale takie, żeby takie były wielkie restauracje, to tutaj na razie nie widzę. No tutaj też mamy posągi i tam kolejna świątynia jakaś mała. A tu jest zakaz jazdy skuterem. Fajny pomysł na hotel w tym miejscu,
ale później na zdjęciach na pewno on wygląda bardzo fajnie, jak tam w broszurkach, ale potem może się okazać dużym rozczarowaniem. My właśnie jedziemy do parku, w którym znajduje się największy pomnik, a park się nazywa Jakoś tak. Vishnu Kankuna Cultural Park, czy jakoś tak. W ogóle no w Kuta wyjechaliśmy rano, tam nie robiłam filmów, bo nie jedliśmy nigdzie śniadania. Patrząc na Kutę nie poleciłabym, żeby tam zostawać. No najbardziej nam się Canggu podobało i Ubud. Też jakby po jakimś czasie się zaprzyjaźniłam. Tak? Ale będziemy dzisiaj też w takiej świątyni, która jest zbudowana z białego piaskowca. Jest to bardzo wyjątkowa świątynia, bo tak to właśnie nie ma takich. W sumie to nie wiem, jak to jest. Gdzieś tu weszliśmy. Nie mam, takie mam ten. I ładnie tutaj jest. Ojej, zobacz, tu jest ten już pomnik widać. Ten mały. To jest ten, nie, no to jest ten duży. To jest ten mały. Ten mały? Aha. A wydaje się, że to duży? No, Nie, to chyba jest mały. wow. Remain calm. Do not. Bo on przyszedł z tego pomnika, był widok. Marcin robi selfie, ja się zaraz za to selfie wbiję mu. Ja już to wiem. Jaki ptaszyna. No taka tam sobie ptaszyna jest. Chyba musiała biec. A, no właśnie, widzisz. Dobrze masz reżyser. Widzicie, jakie to jest ogromne. Niesamowite. Ile to pracy ktoś musiał włożyć. Strasznych mają tych bogów. To jest Bóg kobieta. To jest chyba najgorzej pokazana. Jakie pazury u stóp. Ja tak bym go skądś znał. Pan Balang. Pan Balang. Tak, też mi się kojarzy. Wygląda jak jeden z naszych taksówkarzy. Była stara pani z 6 rękoma. No i takie tam. Tutaj jest dużo takich dodatkowych, darmowych atrakcji. Tam było takie kino dla dzieci. Pokazy, na które wam tam pokazywaliśmy. I teraz idziemy gdzieś, gdzie dają darmowego
Darmowe picie. Żelazka jak w Polsce. Nic różnego. To się za bardzo różnimy. To jest jakiś sklep. Sale. Sprzedaż jest. Drive. Ogólnie tutaj możecie się przebrać w jakieś takie tradycyjne stroje i zrobić sobie sesję zdjęciową właśnie w japońskim stylu. To są kurczaki koguty do walk kogutów. O, i zacz. Zinger, normalnie. Więc tak, można takie sesje zdjęciowe sobie tutaj zrobić. A przy okazji zobaczyć trochę kultury, jak to wygląda u nich. Są obrazy. Pięknie zdobiona brama. No, oni naprawdę taki mają kunszt, detalizm, jeżeli chodzi o rzeźbienie tego wszystkiego. Zobaczcie. Zobaczcie, jakie piękne toaletki. A tutaj piękne łóżko. I pićku za darmo. Dobre? No. Tylko jeden krótki, nie? Są mali. Oni są mali. O Jezu, dziwna ta herbata. No, krosno. To jest zrobić zdjęcie, że jesteś rzeźbiarzem, poudawać. Tak, kuku. Ochrona, proszę hasło. Żyrafy wchodzą do szafy. Niestety to nie to hasło. Najlepsze kasztany są na placu Proszę Pigalle. zapłacić. Jak to tu wejść? Przyszliśmy właśnie do świątyni tutaj i jak ja nie przepadam za małpami, to już pewnie wiecie, byłam taka szczęśliwa, że nie weszliśmy do Monkey Forest. No, to pani powiedziała, ściągać okulary, chować je, bo małpy je wam zabiorą. Więc moje pierwsze pytanie do Marcina było, czy nie mamy żadnego jedzenia w plecaku. Nie chcę tego przeżyć drugi raz, ale tak, rzeczywiście widziałam tutaj trochę małp. Jest ich. No i idziemy tutaj do świątyni. Jesteśmy ubrani w sali. Marcin? No. I tak tutaj są. Jeżeli macie już dosyć świątynia, zobaczcie, jestem na górze. No to słuchajcie, ten widok, no jest tu przepięknie. I ten bezkres, o Jezu, uwielbiam. Znaczy, jak one ogromnie się tutaj robią. Nie chciałabym tam wpaść, wiesz, jakby tam jedna łódeczka sobie stoi. Fajnie. Przed nami grupa małp oczekuje na nas. O, już małpy złodziejki czekają, mówią. Tutaj coś będzie. Masz coś, żeby cię mogę ukraść? No nie, nawet zegarek schowałam. Zegarek nawet schowałaś? Okej. No i jedzą to zajazd. Oby. O, ciekawe jak się obkręciło. O Jezu, tam ma małego. Śmieszne. O Jezu, tam mały się bawi. To mała niedorajtka.
Okulary już tu ktoś rozwalił, widzisz? Na propos okularów. Nie mogę wejść. Czemu? Marcin, to idź tam nagraj, jak się For ear? Yeah, no problem. Sigara sa sajib. Security? This name? Cupping, yeah. It's cupping me with the hand only, no? Yes, 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 yes. Mamy taką alejkę wzdłuż klifu. O. Widoczek jest. A tam jest świątynia kolejna. 7642. To się nazywa Wychowany przez małpy. małpi pies. Małpy pies. Pies z małpim rozumiem. A tu jest małpi gaj. Pełno małp. Małe, duże. I wyboru. adoptowały psa nawet. Do wyboru, do koloru. Stado małp. I surferzy startują. O, tamten jak płynie najbardziej, widzisz, wysunięty. Nieźle. Już po nim? Zmiotło go. O, Jezus. Ludzi trochę jest. Ale my mamy takie ukryte miejsce. O, tutaj. Ukrytą jaskinię. Chcemy zobaczyć co do jaskini. Niedźwiedzia, czy mają. Nietoperze są? No. Złapał coś? A. No ale naprawdę jest pięknie. Tu jest plaża, a tu jest takie wyjście. Wejście. Sorry. Ciężko się nie nazywa. Traffic.
Po plaży przeszliśmy sobie na obiad i trafiliśmy do Food and Serve, mieli naprawdę dobre opinie. Kokos jest super. Ja wzięłam tutaj tortillę z kurczakiem i z awokado. No a Marcin wziął ryż po tajsku z owocami morza. Marcin jest u Barbera, u pani Barber. Normalnie tutaj. Zaklepca. Już jest spostrzeżenie głowy i teraz broda. Zobaczcie jak wygląda.